Po ponad dekadzie Dario Argento wraca na fotel reżysera i chyba muszę powiedzieć, nie no, Dario, powinieneś zostać naprawdę na emeryturze, bo chyba ci to na dobre nie wyszło. Czarne okulary, oczywiście, o tym filmie mowa. Fabuła tylko zarysuję, bo rzeczywiście naprawdę nie ma po co omawiać. My mamy faceta, który jeździ białym vanem, no i brzydko mówiąc porywa kobiety i potem tych kobiet już delikatnie mówiąc nie ma. Tak się złożyło, że akurat wybiera głównie i tylko i wyłącznie panie, które no tak są w profesji najstarszy zawód świata, krótko mówiąc, to je wybiera, no i policja musi go złapać i tak dalej, i tak dalej. Nie będę rzeczywiście zdradzał fabuły, bo akurat nie ma za bardzo po co. Tak się zastanawiałem, ponieważ chciałbym powiedzieć, no śledzę już tak karierę Dario Argento od 20 lat, no nieprawda, karierę Dario Argento śledzę dopiero od pół roku, to wtedy rzeczywiście widzowie kanału Marcinowe Recenzje wybrali, ażebym w cyklu Kultowe Horrory omówił filmy Dario Argento, no i było dobrze na początku, a teraz, właśnie. Film powstał na potrzeby zamówiony był przez platformę streamingową Shudder akurat i akurat dla niej był zrobiony. Dario Argento, z tym filmem akurat było dużo dziwnych rzeczy. No co tu dużo mówić. Mam ciekawostki z IMDb, więc się będę nim posiłkował. Film powstał na podstawie scenariusza Dario Argento i Franco Ferriniego z 2002 roku, który został odłożony na półkę. Okazało się tak. Czemu? Ponieważ firma produkcyjna, przepraszam bardzo, Cecchi Gori ogłosiła upadłość. No i skoro tak się stało, no to rzeczywiście wszystkie te ich własności intelektualne, które mieli, zostały odłożone na półkę. No i dopiero po latach Dario Argento wrócił do tego filmu i akurat miał możliwość go nakręcenia. Czego oczekiwałem od tego filmu? Może akurat tak to powiem. Fabularnie przyzwyczaiłem się już do tego, że filmy Dario Argento tak naprawdę to jest produkcja, która ma dojść od A do Z. Z miasta A wyruszył pociąg i tak dalej. I od A do Z jakaś tam fabuła jest, co się będzie po drodze działo niespecjalnie jest istotne, ale ważne jest jak to się będzie działo, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Bo rzeczywiście Argento przyzwyczaił mnie do tego, że ma też swoje jak najbardziej bardzo znane triki, czyli ręce się pojawiają, czyli mamy widok z punktu widzenia oczywiście antagonisty i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy mamy faceta, który tak naprawdę, nie chciałem powiedzieć w pojedynkę, bo ostatnio podczas rozmowy z Łukaszem udowodniliśmy, że nie on był sam winien, można tak powiedzieć w cudzysłowie, tego, że Giallo się stało sławne, no to mamy faceta, który powiedzmy w jakiś tam sposób przyłożył pieczęć na tymże podgatunku i okazuje się, że dostajemy film, którego oczywiście fabuła, tak jak mówiłem wcześniej, jest niekoniecznie istotna, ale jest tutaj dużo bardziej wyrazista niż w poprzednich filmach. No ale tutaj się tak naprawdę nic nie zgadza w tym filmie. Bo okej, w porządku. Mamy naszą główną bohaterkę, która jest oczywiście okulary. No czemu? Ponieważ nie widzi, więc ma okulary, żeby rzeczywiście to wyglądało ładnie. Chociaż akurat niespecjalnie ogarniam, po co jej o 22 na przykład wieczorem czy w nocy czarne okulary, żeby je nosić. Nikt nie widzi, a ty uciekasz przed złolem, ale musisz zatrzymać się na straganie i kupić okulary. No dobra, w porządku. Spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batorym, jak śpiewali Traperzy nad Wisły. Może rzeczywiście tak akurat było, ale w tym filmie tak naprawdę nic nie zaskakuje, bo już w miarę wcześnie dowiadujemy się, kim jest antagonista, czemu to robi, no to dowiadujemy się później. Mamy oczywiście naszą ulubioną policję, która chyba dosyć często w filmach Dario Argento jest tempa. Nie to, że powiedzmy gdzieś tam ktoś ona jest tempa, jest głupia, jest debilna. Wyobraź sobie taką sytuację. Policjant przychodzi do kobiety, żeby z nią porozmawiać. Ta jest oczywiście niewidoma. On o tym wie, żeby nie było zaskoczenia. On o tym dokładnie wie. Po wszystkiemu rozmowa się kończy i on mówi: dobrze, wiesz co, no to w takim układzie, byś sobie coś przypomniała, to do nas zadzwoń, tu jest moja wizytówka. I on jej daje wizytówkę. I to nie, że zażenowanie w zasadzie: o kurczę, przepraszam, zapomniałem. Nie, bo daje wizytówkę i wkłada jej w rękę. No chyba, że akurat ma specjalne karty wizytowe, które tam na przykład w Braille'u mają akurat napisany numer telefonu, no to rzeczywiście można tak to potraktować. No ja wiem akurat, że tutaj nacisk był i dosyć fajnie jest pokazane, jak osoby, które po wypadkach akurat stają się niewidome,
jak są przystosowywane, jak akurat rzeczywiście uczą się tego wszystkiego, czyli akurat współpraca z psem, specjalne oczywiście chociażby urządzenia, telefony i tak dalej, bo to rzeczywiście jest w miarę ciekawie pokazane, no ale to nie jest film dydaktyczny, to nie jest naprawdę film, który zaraz Krystyna Czubówna zacznie nam tutaj czytać, bo to jest film dokumentalny. Nie, to jest kino akcji, to ma być thriller, to ma być straszak, gdzie rzeczywiście ma się dziać dużo fajnych, ciekawych rzeczy. A no tutaj rzeczywiście nic z tego nie wnika. Zastanawiałem się w ogóle, ponieważ ten film, jakiś geniusz, naprawdę nie wiem nie pamiętam kto wtedy działał w komitecie, ale jakiś geniusz stwierdził, że byłoby genialnie, gdyby ten film otworzył festiwal Berlinale. Gdyby otworzył berliński festiwal filmowy. Ja przyznam osobiście, że gdybym miał, jakbym mógł przyznać w sumie nie osobiście, no ale mniejsza większość. Ja przyznam, że gdybym miał oglądać coś takiego, no to bym chyba w połowie pewnie wyszedł, będąc jakąś tam znakomitością, bo tam powiedzmy same filmy się takie powinno prezentować. To nie w ramach konkursu, tylko pokaz oczywiście pozakonkursowy, bo to wiadomo, Dario Argento genialna produkcja. Poza tym czekaliśmy ponad 10 lat. No rzeczywiście nie było, naprawdę nie było nic ciekawego w tymże filmie i tak się zastanawiałem, ponieważ to jest produkcja. No to jest ostatni jak do tej pory film Dario Argento, którego nam dostarczył. To jest produkcja, która gdzieś tam powiedzmy w jakiś sposób może nie wskrzesi, bo to byłoby zbyt buńczucznie powiedziane, ale miała być powiedzmy takim ukłonem w stronę giallo, tak, że rzeczywiście pokazujemy, tak było, ale jeszcze giallo nie umarło, póki my żyjemy, rzeczywiście jeszcze można coś tam dodać, coś pokazać. No i niestety po obejrzeniu tego filmu mam taką smutną konstatację, tak samo jak zresztą przy okazji rozmowy 1,5 godziny z Łukaszem z kanału horrorshow.pl. Możesz sobie sprawdzić, spokojnie zobaczyć. Wrzucę na końcu link do tego filmu, do tego live'a, że rzeczywiście giallo, no może nie skończyło się na Kill 'Em All, ale giallo już po prostu umarło, giallo już nie istnieje i nie ma możliwości wskrzeszenia, bo gdy dostajemy film od faceta, który był jednym z ojców, założycieli, że tak buńczucznie powiem, który nie jest interesujący, który nie jest straszny. Okej, no dobra, leje się dużo czerwonej farby, w porządku, no to akurat do tego nas Dario Argento przyzwyczaił, że rzeczywiście będzie fajnie. Mamy ciekawą akcję z kurtyzanami na początku, akurat to dosyć fajnie jest zrobione i teoretycznie jest wszystko w porządku, bo tak jak u Hitchcocka, zaczynamy od trzęsienia ziemi, a później napięcie rośnie. Tak to się rzeczywiście dzieje, ale to jest pierwsze 20 minut, a potem po prostu ktoś wyciągnął zatyczkę i to powietrze z tej opony rzeczywiście już uchodzi i nie ma nic w tym filmie. Więc tak się zastanawiałem tutaj, przygotowując ciekawostki, czy to z IMDb, czy z innych źródeł, bo trzeba było. Naprawdę nawet zbyt wielu ich nie było. Zawsze podaję, że na przykład film miał budżetu tyle i tyle, a zarobił tyle i tyle. Film zarobił $227 tysięcy. Tysięcy, nie milionów, nie pomyliło mi się nic, spokojnie. Na temat budżetu nie wiadomo wiele. No ale też akurat to mnie bardzo nie dziwi, przecież dopiero na początku powiedziałem, że film był nakręcony na potrzeby platformy VOD Shudder, więc skoro na platformę, no to wiadomo, że nie będzie wchodził do kin. No ale gdzieś tam pokazany był w limitowanej edycji. No ale nie, to po prostu pokazuje, że pewni twórcy, i to nie tylko się dotyczy Dario Argento, ale też jest wielu innych znanych, bardziej uznanych niż on, a także nawet polskich, nie pamiętają kiedy i nie wiedzą o tym, chociaż właściwie nie, oni nie wią, kiedy trzeba ze sceny zejść niepokonanym. Bo gdyby Dario Argento, tak powiedzmy jakieś 3-4 filmy wcześniej stwierdził, dobra, dziękuję bardzo, zrobiłem co mogłem, zrobiłem fajne filmy i to byłoby rzeczywiście na tyle, no to w tym momencie byśmy go żegnali w glorii mistrza, który naprawdę od A do Z spełnił się. A tak to w tym momencie on nie chcę powiedzieć, że staje się memem, ale po prostu rozmienia na drobne swoją karierę, wiesz? Okazuje się, że dobra, były pomysły na początku, robił to rzeczywiście fajnie, zacnie i ciekawie, intrygująco, a później no wiesz, no co się mogło zmienić? Facet ma więcej lat, ma więcej doświadczenia, powinno być lepiej, tylko i wyłącznie. Powinno być, właśnie, to jest słowo klucz. No niestety nie jest, więc tego filmu tobie nie mogę polecić. Oczywiście obejrzyj, jeżeli jesteś wielką fanką Dario Argento, jeżeli chcesz odfajkować, odhaczyć powiedzmy jego wszystkie filmy, stwierdzisz, ok, jak najbardziej muszę, ale jeżeli ma to być twój pierwszy film
zaczynasz przygodę z Giallo, powiedzmy, i to ma być twój pierwszy film, nie, daruj sobie naprawdę, bo się tylko zrazisz i stwierdzisz, że o co tutaj chodzi, nie ogarniam, to rzeczywiście nie jest super świetne, fajne. Lepiej zacznij od wcześniejszych produkcji Dario Argento, naprawdę Suspiria, Tenebrae, jest takich filmów rzeczywiście całe mnóstwo, chciałoby się rzec, no przynajmniej powiedzmy z 5-10 filmów, 5 filmów Dario Argento, które można spokojnie polecić i rzeczywiście obejrzeć, ale na tej liście jest jeszcze kilka ciekawych, kultowych horrorów, obejrzyj, bo akurat te produkcje warto obejrzeć.